Intel rzucił nam wyzwanie. Mamy zbudować gamingowy komputer, ale jest kilka istotnych warunków. Po pierwsze, mamy nieprzekraczalny budżet 5000 zł, a po drugie, cały komputer musimy zbudować na platformie Intela, wykorzystując nie tylko ich procesor 13 generacji, ale również kartę graficzną, no bo nie wiem czy wiecie, że Intel robi także karty graficzne. No i co najważniejsze, sprzęt musi odpalić najnowsze gry. Ale dlaczego to właściwie robimy? Dlatego, że do 15 października bieżącego roku trwa promocja Intel Gamer Days, czyli idealny czas dla wszystkich osób, które chcą zmodernizować swój komputer albo kupić nowy komputer czy też laptopa. No bo znajdziecie w wielu sklepach różnego rodzaju komponenty, a także gotowe propozycje komputerów w naprawdę świetnych cenach. Ale to jeszcze nie wszystko, bo podczas Intel Gamer Days oprócz tego, że możecie zaoszczędzić, możecie także zgarnąć aż dwie gry za darmo. Pierwszą jest Assassin's Creed Mirage, który miał swoją premierę zaledwie kilka dni temu. Z nowym sprzętem możecie ruszyć zatłoczonymi uliczkami historycznego Bagdadu na zupełnie nową przygodę. Druga gra dopiero będzie miała swoją premierę, a jest to Nightingale, który pozwala na zabawę solową, jak i z przyjaciółmi w niesamowitym świecie Gaslamp Fantasy. Sprawdź te promocje, może akurat znajdziesz dla siebie atrakcyjną ofertę. Także wszystkie szczegóły znajdziesz w opisie pod tym filmem, a my przechodzimy już do wyzwania, które oczywiście podejmujemy i zaraz zbudujemy peceta, ale nie zrobię tego sam, bo zaproszę do odcinka naszego technostrefowego speca w dziedzinie komputerów osobistych. Jak tam oko? Ja nie wiem, o co wam chodziło. Ziemowit, było jeszcze jedno założenie do naszego zestawu. Wszystkie podzespoły można kupić od ręki albo przez internet, jak kto woli, przynajmniej na moment nagrywania tego filmu. Jak będzie później, to już nie wiemy. Całe założenie polegało na tym, żeby zbudować zestaw pod kartę Intel Arc A750, w tym wypadku w wersji Limited Edition. Nie mogliśmy zrobić komputera, który po prostu byłby ograniczany przez tę kartę, więc trzeba było odpowiednio dobrać podzespoły pod możliwości tego układu. Czy to jest budżetowy komputer na dzisiejsze czasy? Tak, zdecydowanie. W sensie gamingowy? Gamingowy i na nowych podzespołach. Który odpali najnowsze gry? Tak. Chcieliśmy, żeby komp nie zajmował nie wiadomo ile miejsca, także zdecydowaliśmy się na mniejszą płytę główną, w tym wypadku format Micro ATX z obsługą pamięci DDR4, które teraz są tańsze, a przyrost wydajnościowy względem piątek nie jest aż tak znaczący, żeby warto było w to inwestować. Jeżeli chodzi o rozwiązania przyszłościowe, to postawiliśmy na zasilacz ze wsparciem dla standardu ATX 3.0, który pozwoli na podłączenie nowszych generacji kart graficznych. Mamy jeden dysk SSD w standardzie NVMe o pojemności 512 GB. Na płycie głównej zamontowany pod radiatorem, natomiast jest jeszcze jeden slot na dysk, a no sercem całego buildu jest Intel Core i5 13500, jednostka 12-rdzeniowa z podziałem klasycznie już dla Intela na rdzenie wydajnościowe i energooszczędne. Czyli krótko mówiąc, ten komputer będzie jak na swoje zastosowania budżetowy, załóżmy, dla tych najnowszych gier, ale jednocześnie nie zamykamy się na przyszłość, jest możliwość jego dalszego rozwoju. Jest możliwość rozbudowy, rozwoju. Wykorzystaliśmy tylko 2 sloty na RAM, także tutaj też można dorzucić RAMu. Zasilacz jest na tyle mocny, że bez problemu można tutaj wrzucić mocniejszą kartę graficzną, bo też A750 nie jest najmocniejszym układem od Intela. Także jeżeli ktoś miałby więcej pieniędzy albo udałoby się tę kartę dorwać jakoś fajnie tanio, to czemu nie? Czy komputer będzie świecił? Oczywiście, że będzie świecił. To jest najważniejsze pytanie. Jeżeli lubicie RGB, to dajcie znać w komentarzu. A teraz widzicie na ekranie nasz cały build, jak to Ziemowit tutaj zestawił, więc możecie dać znać również w komentarzu, czy wam się podoba, czy coś byście zmienili, coś byście dodali, coś byście odjęli. Ziemowit wtedy spojrzy w komentarze i odpowie na wasze jakże profesjonalne i eksperckie argumenty. Mam nadzieję. To co, przechodzimy do budowy. Tak. Czas na zbudowanie peceta. Już udało nam się go zmontować, to było bardzo szybkie. I faktycznie jest mało miejsca zajmuje. Tak. Więc jak ktoś ma mało miejsca, to mało miejsca zajmuje, plus dobraliśmy taką obudowę, żeby było widać, że świeci. Myk w przypadku tej obudowy jest taki, że ten panel boczny z portami USB i wejściem na słuchawki można
ustawić na górze albo na dole, w zależności od tego, jak komu będzie wygodnie. Ło, to fajne. Plus udało nam się tutaj wcisnąć chłodzenie wodne dla procesora i jeszcze 3 dodatkowe wentylatory, które odpowiadają za chłodzenie całości. Powiedz, w co można zagrać na takim komputerze? W zasadzie we wszystkie najnowsze gry, które już wyszły albo za niedługo wyjdą. Sprawdziliśmy na tym m.in. Assassin's Creed Mirage, oczywiście Cyberpunka w najnowszej wersji, tytuły dla pro gamerów, czyli najnowszego Counter-Strike'a 2. I na jakie ustawienia mogą liczyć gracze przy takiej konfiguracji? No, dużo tutaj zależy oczywiście od samej gry i jej optymalizacji, natomiast ustawienia wysokie do ultra, jeżeli gra wspiera technologię od Intela, czyli super sampling, to możemy nawet liczyć na wyższe ustawienia albo więcej klatek na sekundę. To powiedz w takim razie, które gry wspierają tę technologię Intel XE Super Sampling? Z tych gier, które sprawdziliśmy, to Call of Duty Modern Warfare 2 oraz Cyberpunk 2077. Z tego co mnie pamięć nie myli, to chyba jeszcze jest ta technologia w Assassin's Creed Mirage. Czy jest to technologia, która pozwala Ci uzyskać na kartach Intela większą liczbę klatek na sekundę w grach, które Dokładnie. wspierają tę technologię? Tak. No to zobaczmy teraz, na co stać ten komputer w grach. Czy jesteś zadowolony ze swojego dziecka i z efektów, jakie udało nam się uzyskać? Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej, szczególnie w tym budżecie. Jestem naprawdę zaskoczony możliwościami, jakie oferuje Intel w przypadku tej karty, no i jeżeli chodzi ogólnie o całe możliwości tego sprzętu. A ja jestem w szczególności zaskoczony ceną, bo się nawet nie spodziewałem, że tyle karty Intela kosztują, w sensie, że można je dostać naprawdę bardzo dobrych pieniądzach. Ja tak po prawdzie to trochę też. Szczególnie biorąc pod uwagę, co się ostatnio działo na rynku kart graficznych. Więc nie wszystkie karty są drogie, jak się okazuje. Dziękuję Ci bardzo w takim razie. Szufla, a ja idę do zakończenia odcinka. Nie zapomnijcie o promocji Intel Gamer Days, gdzie możecie nabyć różnego rodzaju komponenty, komputery, ale nie tylko, w naprawdę niezłych ofertach. A jeśli nie interesują Was komputery stacjonarne albo pomimo ich niewielkich rozmiarów, tak jak na przykład tego, nie macie po prostu na nie miejsca, to również są inne propozycje, czyli laptopy. My znaleźliśmy na przykład MSI Katana GF76, który oparty jest o procesor Intel Core i5 z 12 generacji i układ RTX 3050. Z propozycji nieco droższych jest też Acer Nitro 5, który na pokładzie ma procesor Intel Core i7 z 12 generacji i grafikę RTX 4050. Pamiętajcie też, że dokonując zakupów podczas Intel Gamer Days dostajecie 2 gry za darmo, czyli Assassin's Creed Mirage oraz Nightingale. Produkty objęte promocją można zakupić w wielu sklepach, m.in. Computronic, Morenet, XCOM czy RTV Euro AGD. A linki znajdziecie w opisie pod filmem. Dobrze, że era turbodrogich kart graficznych jest już za nami, a ja mam teraz do Was pytanie. Dajcie znać w komentarzu pod tym filmem, co Wy sądzicie o naszej propozycji komputera gamingowego. No i oczywiście sprawdźcie inne nasze filmy na kanale Technostrefa, jak na przykład ten. A to by było na tyle. Mówił do Was Szakal. Do zobaczenia, do usłyszenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Pa, pa!